Dzisiaj mam dla Was test tej perełeczki od Team Groupa. Cześć, dzisiaj Wam zaprezentuję dysk Delta Max od Team Groupa. Jak chodzi o odczyt tego dysku, 560 MB na sekundę, zapis 510 MB na sekundę. Tak deklaruje producent, później to sprawdzimy. RGB wyświetlacz, co i jak to w dalszej części odcinka o tym wyświetlaczu. A teraz zobaczcie, co jest w zestawie. Jak chodzi o uruchomienie tego panelu świetnego z przodu LEDowego, to go uruchamiamy oddzielnym kablem. Musimy podpiąć to oddzielnym kablem i mamy dwa rodzaje kabli. Dlaczego dwa? Prosta sprawa. Ten kabel podpinamy pod płytę główną, pod wejście do sterowania LEDami, 3-pinowe. Ale jak nie mamy, to mamy taki kabel, który podpinamy po prostu pod USB. Tak, pod USB na płycie głównej, to każda płyta ma. I wtedy, tylko wtedy świeci się na jeden kolor. Kolor zaprogramowany przez producenta. Zresztą sami to zobaczcie. A teraz Was zapraszam na taką małą prezentację możliwości tego kabelka, który podpinamy pod płytę główną, pod złącze do sterowania LEDami. 3-pinowe. Tylko z tym, że uprzedzam. Ona trwa około 2 minut, bo chciałem Wam wszystko ładnie zaprezentować. Każde możliwości, zresztą z oprogramowaniem Gigabajta, bo taką płytę posiadam, ale to jest kompatybilne z każdym oprogramowaniem. Przejdźmy do testów. W końcu to dysk SSD. Warto by było sprawdzić,
czy deklarowane parametry przez producenta są realne. Najpierw przeprowadzę test w 2 programach syntetycznych, a potem zajmę się testami bardziej takimi praktycznymi, bo one dopiero pokazują potencjał dysku twardego. Tylko z tym, że ja przeprowadziłem te testy w obrębie jednego dysku na systemie Windows 11, bo uważam, że dopiero takie testy pokazują prawdziwy potencjał dysku. Mam tu przeprowadzony test w 2 programach. W AES-ie i w Crystal Disku. Piękną rzecz możemy zaobserwować w jednym i w drugim programie, mimo to, że AES troszeczkę zaniża wyniki. Nieważne, czy jest 6% zapełniony dysk, 49% czy 91%, różnica w wynikach między tymi 3 zapełnieniami mieści się w granicy błędu pomiarowego. To świadczy tylko o tym, że nieważne jak ten dysk jest, w jakich procentach zapełniony, zawsze będzie dobrze się nam z niego korzystało. Kopiowanie pliku wideo 37 GB zajmuje na tym dysku 3 minuty 19 sekund. Pakowanie pliku wideo 37 GB trwa 15 minut 49 sekund na tym dysku. W trybie wielozadaniowym na przykład jednocześnie pobieramy grę i kopiujemy plik wideo 37 GB, to ten plik nam się skopiuje w 3 minuty 35 sekund. Ten dysk jest super. Ale co to za słowo? Ale tak się czuję. Naprawdę mi się podoba. On jest szpanerski, dlatego go nie można ukrywać w obudowie. On ma być na wierzchu, na froncie. Trzeba go zamontować w odpowiednim miejscu, żeby robił wrażenie wow. Na przykład tak jak ja to zrobiłem w nietuzinkowy sposób w swojej obudowie. Jak na SSD-ka naprawdę przyjemnie się pracuje. Testy takie realne, ok. W zwykłym użytkowaniu będzie nam się przyjemnie korzystało, bo ja pracowałem na dużym pliku robiłem te testy, więc przy 40 prawie giga plik i 3 minuty kopiowanie tam z hakiem, zacnie, naprawdę zacnie. Wiadomo, to nie dysk M2, ale co by tutaj jeszcze... I to praktycznie wszystko, co chciałem wam o tym dysku powiedzieć. Zapraszam was na moje kolejne materiały. Zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zostawcie mi komentarz. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Pa!